Witam wszystkich serdecznie. Dziś opowieść o moich najnowszych rybkach. Phallixtis Farewell Fairy. Otóż i samczyki tutaj sobie płyną, parka płynęła. Ryby występują w Meksyku, Gwatemali i Hondurasie. Moje konkretne pochodzą z rzeki Candelaria. Niedawno widzieliście gambuzję Sextradiate Candelaria. To kolejny gatunek, który występuje w tej rzece. Bardzo wdzięczne rybki. Samice dorastają do 4,5 cm, samczyki do 4 cm. Samce mają bardzo długie gonopodium, które zwisa pod nimi, jak kujawka komara. Jeżeli chodzi o pH, to rybki, tak jak jest w opisach, należą do grupy freshwater i pH od 6,5 do 8 jest preferowane przez nie. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, od 24 do 28 stopni. Woda średnia twarda do twardej. O, bardzo ładnie widać to gonopodium. Samczyk jest trochę bardziej kolorowy, samiczka jest szara. Samczyk ma takie paski na tylnej części ciała. Z czasem, jak ryby dojrzeją, powinny się pojawić u nich dodatkowo czerwone akcenty. Nie wiem, czy w moim akwarium będzie to widać przy tym oświetleniu. Te paski na ciele mogą być takie słabo zaznaczone jak u tego samca. Mogą być też bardzo mocno zaznaczone, tak jak u tego. Tylnia część ogona może mieć lekko żółtawe zabarwienie. Bardzo spokojne ryby. Jeżeli chodzi o lokację, z której pochodzą, możecie ją sobie zobaczyć tutaj. Przy okazji zobaczcie sobie rzekę Candelarię. Jeżeli chodzi o budowę zbiornika dla tych ryb, musi mieć miejsca bardzo gęsto zarośnięte, w których chronią się ryby i narybek. Narybek tych ryb jest bardzo płochliwy. Trzyma się takich właśnie mocno zarośniętych miejsc. Ja specjalnie w tym celu dałem taką olbrzymią kępę hydrokotyla. No, miałem to szczęście, że w jednym z akwariów, tam gdzie mam czerwone lurki, urósł ten hydrokotyl olbrzymi po prostu. No i taką czapę wyciąłem i wsadziłem sobie tutaj. Idealne miejsce dla narybku. Może jakiś tam narybek dzisiaj wypatrzymy, bo jest. 7 sztuk odłowiłem. Jeżeli chodzi o kwestię rozmnażania, to bez problemu się u mnie rozmnożyły. Wydaje mi się, że dość łatwo się rozmnażają. Nie widzę teraz żadnej rybki, ale jak damy karmę, to powinno coś wypłynąć. Wydaje mi się, że dość łatwo się rozmnażają. Ciąża u tych ryb trwa... O, tam są klapery. Ciąża u tych ryb trwa 24 dni. Po 24 dniach rodzi się od 10 do 40 młodych. No ja odłowiłem tych rybek 7. Na pewno jest 8, która tutaj pływa i przypuszczam, że jeszcze jakieś są pozostałe. Jeżeli chodzi o zachowanie, tak jak wspomniałem, bardzo spokojna ryba. Trzyma się dolnej strefy zbiornika.
Ewentualnie gdzieś można je spotkać w środku akwarium. Często właśnie w pobliżu miejsc, gdzie rosną rośliny w akwarium. Jeżeli chodzi o płachliwość ryb dorosłych, to uważam, że... O, widzicie jakie gonopodium olbrzymie? W zasadzie długości połowy ciała tego samca. No, co miałem powiedzieć? Dorosłe ryby nie są płochliwe. W każdym razie te oto ryby to już są ryby z rozmnażania. Nie są to dzikusy, tak jak w przypadku gambuzji. Naprawdę świetne połączenie. Mieczyki Hellera, Priapella, Compressa i te Phalichthys ferrueferi, o ile dobrze to wymawiam. No to jeden z najlepszych samczyków. Ale to gonopodium jest świetne. Zastanawiam się, czy taka ryba może sobie to gonopodium złamać. Zapewne jest to możliwe przy takiej długości. Dajmy teraz karmę. Szaleństwo się zaczęło. Zauważcie, że one nawet nie próbują żerować gdzieś tam bardzo wysoko, chociaż tutaj są samice i samiec, ale zobaczcie, że w pobliżu roślin ryby pływają. Tak więc miejsce do pływania, klasycznie, prawda? Miejsce do pływania plus gęsto w pewnych częściach akwarium, jakby ryby mogły się chronić. Z tego co zaobserwowałem, lubią przebywać w pobliżu roślin pływających i pod ich korzeniami. Tutaj możemy sobie zobaczyć, prawda? Siedzi sobie samica, jedna, druga. Ach nie, to samiec był. Dwa samce i samica. Jeżeli chodzi o... Ach, to trzy samce. Albo samica wpłynęła. Jeżeli chodzi o obsadę, to mam 6 samic i 4 samce. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby zacząć od 10 ryb właśnie w ten sposób. Tak jak wspomniałem, młode są dość płochliwe, ale to, że instynktownie chowają się w roślinach, nie pływają w toni tak jak młode priapelle, chroni je przed zjedzeniem, ale uważam, że rodzice raczej nie polują na nie. To bardzo możliwe, bo mam jeszcze jeden gatunek Phalichthys tico i ten gatunek nie poluje na swój narybek. Można bez problemu dorobić się wielkiej grupy ryb w tym samym akwarium, bez przenoszenia samic. Naprawdę fajne rybki, dość aktywne, aczkolwiek no nie aż tak aktywne jak priapelle. Powiedziałbym na poziomie mieczyków Hellera. No i zajmują tą samą niszę w zbiorniku co mieczyki Hellera, czyli dno i połowa akwarium głównie. Jak widać już zeszły teraz na dół sobie. Powinny być samice. Gdzie one są? Ach, telefonem je wypłoszyłem. Tutaj jest jedna. O, mam kolejne. No raczej będą szukać już teraz gdzieś niżej, w odróżnieniu od priapelni, które no, siedzą teraz w połowie zbiornika. Naprawdę świetne rybki. O ile macie szansę je zdobyć, to polecam Wam spokojnie do akwarium towarzyskiego. Jak wspomniałem, te ryby zalicza się do typu freshwater, czyli teoretycznie można byłoby je trzymać w akwarium, gdzie macie zbrojasy, może jakieś niedelikatne gatunki, ale spokojnie można by je było trzymać z takimi bardziej wytrzymałymi gatunkami, które
dobrze się czują w wodzie pomiędzy 7 a 7,5. Naprawdę fajny gatunek. Tych gatunków palichtys jest dość sporo. Są one dość podobne do siebie, jeżeli chodzi o kształt ciała, bo ten malutki gatunek Tico, najmniejszy z całej tej rodziny, jeżeli chodzi o kształt ciała, jest prawie że identyczny. No nie wiem, to chyba tyle, co mogę o nich powiedzieć. Pokażę Wam jeszcze narybek tych ryb. Tak jak wspomniałem, mam 7 sztuk. Narybek dość szybko rośnie. Teraz nie widzę tutaj żadnego narybku, który by wypłynął. Pokażę Wam jeszcze, jeszcze Wam pokażę pokarmy, którymi karmię te ryby. Jeżeli chodzi o karmę suchą, no to podaję coś takiego. Microbe Lift. Bardzo dobry pokarm, tylko że śmierdzi strasznie. Następnie booster Guppy & Co. Bardzo dobry booster, ryby się świetnie potem wybarwiają. Stosuję też Vipan sery, to płatki. Stosuję je na zmiany, w tym Microbe Lift. No i ostatnia rzecz, to jest granulat, zawiera sporo insektów, no i ten granulat też podaję, jego daję codziennie, drobną ilość roztartą w palcach, tak żeby stymulować ryby. Oprócz tego, tak jak już pokazałem, pokarm żywy, jak najwięcej staram się go dawać. Między innymi ze względu na to, że są to właśnie te priapelle, które tego wymagają. No i także daję pokarm mrożony. Jako mrożonki daję tutaj cyklopa ze względu na ten narybek, który się już zaczyna pojawiać. Rozwielitkę mrożoną, mrożony Euromysis. Podaję też mrożonego kryla. No i oczywiście artemię mrożoną, z tym, że nie wylęk artemii, tylko już taką dorosłą artemię. No i to wszystko. Gdzie Wy jesteście? Tutaj. Tu w pobliżu tych roślin zawsze można znaleźć jakieś ryby. No, to będzie tyle na dzisiaj. Jak widzicie, akwarium jest bez podłoża, znaczy zbiornik techniczny. Ta część fajnie zaczyna wyglądać, bo sama z siebie dziczeje. Tworzy gąszcz, ochronę dla narybku. No a pozostała część zbiornika jest do pływania. Wydaje mi się, że na tych zasadach powinniście swój zbiornik zbudować dla tych ryb. Jeżeli chodzi o wielkość tego zbiornika, całkowicie wystarczy według mnie akwarium 100-litrowe 80 na 40 na 40, no to jest trochę więcej niż 100 litrów, czy tam 80 na 40 na 35, bo taki jest standard akwariów. No i bez problemu możecie sobie trzymać grupę tych rybek tam. Najmniejsze możliwe akwarium dla kilku ryb, no to jest 60 na 30 na 30, ale lepiej mieć większe akwarium, bo jak ryby Wam się rozmnożą, to szybko tego miejsca zabraknie. To tyle w takim razie na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!